Co ma wspólnego Jacek Sasin z igrzyskami w Tokio? Kara za brak bikini na olimpiadzie. Podła okładka Gazety Polskiej. Paweł Kukiz broni mediów przed spółkami Skarbu Państwa, ale chyba czegoś nie rozumie. O tym m.in. będzie dziś mowa w programie w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS, czwartek 29 lipca. Maciej Orłoś, zaczynamy. Nie od dziś wiadomo, że jak Jacek Sasin się czegoś tknie, to mogiła. Wszystko stracone, nie wypał i tragedia, można powiedzieć. No i oczywiście 70 milionów, ponad 70 milionów przepierdolone. W każdym razie, właśnie z tego powodu mało kto spodziewał się spektakularnych sukcesów polskich sportowców na igrzyskach w Tokio. W końcu wicepremier na Twitterze życzył im powodzenia. I jakie były skutki? Nasi najlepsi tenisiści zaliczyli wczesne porażki. Kolarka szosowa straciła medal na kilka kilometrów przed metą. Koszykarze w wydaniu 3x3 odpadli po dramatycznym meczu, mając już prawie pewne zwycięstwo. I tak dalej, i tak dalej. Całe szczęście, klątwa Sasina albo ma termin ważności, albo jakaś silniejsza magia zadziałała w sposób przeciwny, bo doczekaliśmy się w końcu pierwszego medalu dla biało-czerwonych. Na drugim stopniu podium stanęły nasze wspaniałe wioślarki Katarzyna Zilman, Maria Sajdak, Marta Wieliczko i Agnieszka Kobus. Tak serio mówiąc, to oczywiście żadna magia w tym nie pomogła, a ciężka praca, talent i wytrwałość naszych zawodniczek to w sporcie jest najważniejsze. A wracając do nie całkiem serio, to być może pomogła magia miłości. Tuż po wyścigu wioślarki udzieliły wspólnego wywiadu, w którym dziękowały swoim bliskim mężom, a Katarzyna Zilman podziękowała swojej dziewczynie. Niby nic takiego, ale biorąc pod uwagę, że wywiad udzielany był TVP, która z atakowania osób LGBT uczyniła swój znak rozpoznawczy, to słowa pani Zilman należy uznać za śmiałe. Nawiasem mówiąc, nie od dziś wiadomo, że jest osobą odważną. Kilka lat temu w Toruniu z narażeniem życia udzielała pomocy mężczyźnie, który wcześniej skoczył do Wisły. I tak sobie myślę, że w czasach, kiedy naprawdę wielkie pieniądze rządzą sportem, który z czystej rywalizacji przeradza się często w czysty biznes, w sytuacji, w której niejeden sportowiec sławę zyskuje nie dzięki tężyźnie fizycznej i przygotowaniu do zawodów, ale pozaboiskowymi, nie zawsze legalnymi wybrykami, to z takiej reprezentantki kraju możemy być autentycznie bardzo, bardzo dumni. Ciepłe słowa należą się także reprezentantkom Norwegii w siatkówce plażowej, które także postąpiły wbrew konwenansom, a nawet wbrew ściśle określonym, choć chyba, a nawet na pewno niezbyt fair zasadom regulaminu zawodów. Otóż wystąpiły w krótkich spodenkach, choć regulamin wymagał od nich dołu od bikini. Za nieprzepisowy strój dostały karę finansową. Absurd tej sytuacji wywołał kontrowersję na całym świecie. Informacja o karze dla Norweżek dotarła m.in. do piosenkarki Pink, która zadeklarowała, że z radością zapłaci za nie wyznaczoną kwotę. Była gwiazda polskiej siatkówki Katarzyna Skowrońska-Dolata przyznała na łamach WP Sportowe Fakty, że w czasach jej kariery sponsorzy i kibice byli przyzwyczajeni, że na siatkówkę żeńską przychodzi się nie tylko obejrzeć mecz, ale również popatrzeć na panie. Ponieważ się do panów zaliczam, to za wszystkich kolegów, którzy tak robią czy robili, jest mi nieco wstyd. Ogarnijcie się do cholery. Panowie! Ale co ty, Orłoś, o co ci chodzi? To już nie można popatrzeć na zgrabne babki, na zgrabne kobiety, które grają w siatkówkę, no już bez przesady. Tak, ale też należy pozwolić tym zawodniczkom, żeby ubierały się tak jak chcą. Wspomniałem o kolarce, którą kilka kilometrów przed metą dogonił peleton, co odebrało jej nadzieję na medal. Chodziło oczywiście o Annę Plichtę, choć być może niektórym z was mogła przyjść na myśl inna miłośniczka rowerów, o której ostatnio było głośno. Jak donoszą media, przewodnicząca klubu radnych PiS w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Małgorzata Jasyna-Wit, wywróciła się podczas jazdy na rowerze. Pech chciał, że wpakowała się w dziurę w ścieżce rowerowej i korzystając z tej okazji postanowiła zaatakować prezydenta Szczecina, Piotra Krzystka. O wypadku poinformowała na Facebooku. Wprawdzie każdy wyjazd i powrót do Szczecina na rowerze z Gumieniec
to ryzyko życia lub w ostateczności zdrowia, ale ryzykuję już tyle lat, że myślałam, że znowu się uda. Tym razem się nie udało, napisała pani radna. Jeśli macie wątpliwości, czy dziura w ścieżce była tylko o kilka centymetrów płytsza od czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej, to od razu je rozwieję. Oto i szczeciński ruch mariański. Oczywiście nie tłumaczę szczecińskich decydentów, bo dziura faktycznie nie wygląda za dobrze. Ale nie wygląda też za dobrze, że pani radna twierdzi, że o tej dziurze wiedziała od dawna, a jednak się w nią wpakowała. I że akurat tak się złożyło, że jak zwijała się z bólu na ziemi, to ktoś przypadkiem jej zrobił zdjęcie. No, powiem wam, nie wygląda to dobrze. Wygląda to bardzo źle. Jak źle zaplanowana prowokacja. Ostatecznie pani Jacyna Wit może wystąpić na drogę sądową, jeśli uważa, że pan Krzystek jest winien uszczerbku na zdrowiu. Nawiasem mówiąc, na drogę sądową przeciwko Gazecie Polskiej być może wystąpi sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz były prezes Trybunału Konstytucyjnego Marek Safian. Gadzinówka Tomasza Sakiewicza opublikowała artykuł atakujący sędziego za udział w decyzjach niepomyślnych dla władzy pisowskiej. Przy okazji wytknęli Safianowi przeszłość jego ojca. Tyle tylko, że jak tłumaczy prawnik, z ojcem nie mieszkał od kiedy skończył 3 lata. Ojciec podjął decyzję, która była wyborem życia. I co, ja mam się z tego spowiadać? Tłumaczyć po kilkudziesięciu latach? Próby łączenia tego z moim życiorysem są tak ohydne, że aż trudno znaleźć mi słowa na określenie tego. Mój życiorys był ponadto życiorysem odrębnym. Nigdy nie należałem do żadnej organizacji młodzieżowej ani do partii, tymczasem wciąż się wobec mnie używa stereotypu Żyda komucha. Tak powiedział Onetowi. No cóż, prześwietlanie życiorysów przeciwników politycznych wygląda równie źle jak celowe wywracanie się na rowerze, żeby komuś wsadzić kij w szprychy. Chociaż po namyśle powiem, że jednak prześwietlanie życiorysów przeciwników politycznych w tak ohydny sposób wygląda znacznie gorzej. Większość osób, która zobaczy okładkę Gazety Polskiej sugerującą związki Safiana z nazizmem, uzna to za obrzydliwą manipulację. Ale ostateczny efekt będzie taki, jak w dawniejszej wypowiedzi Tomasza Sakiewicza. Owszem, nieprawda, ale dobrze się sprzedało. To komentarz, który, jak twierdzi dziennikarz Marcin Ludwik Rej, Sakiewicz miał wygłosić, kiedy Rej w prywatnej rozmowie skrytykował go za inną, podobnie manipulacyjną okładkę. Czyli śmiało można powiedzieć, Ciemny lud to kupi 2. Przypominam młodszym widzom, autorem tego bonmotu Ciemny lud to kupi jest Jacek Kurski. A propos pana Jacka. No cóż, może wreszcie przyjdzie czas, kiedy te wszystkie mądre głowy, Safiany, Reje, Orłosie pójdą po rozum do głowy i posypią je popiołem i zaczną nową drogę życia, jak Jacek Kurski. I nie mam tu na myśli, żeby unieważniać śluby kościelne, żeby kolejny mógł dać jakiś ważny katolicki hierarcha. Chodzi mi o prawdziwą, szczerą miłość do PiS-u, która przejawia się nieraz tak drobnymi, a jakże wzruszającymi gestami. Jak ten, że prezes TVP wszystkie kwiaty, jakie dostał na rocznicę ślubu, złożył na grobie Lecha i Marii Kaczyńskich. Piękne. Przepraszam. Piękne. W ogóle co do tej miłości, to mi się przypomniał taki stary żart, który, jak się dobrze zastanowić, to dziś jest bardzo mocno aktualny. Żart o tym działaczu partyjnym, który aktywowi tłumaczył, że między ludźmi możliwe są tylko 2 rodzaje miłości. Mężczyzny do kobiety i kobiety do mężczyzny. A w życiu społecznym ludu do partii i partii do ludu. No i że znalazł się jeden rezolutny, który zapytał, kto kogo w tej miłości p***oli. Za chwilę będzie i o Tusku, i o Kaczyńskim, ale najpierw Orłoś. Antek Orłoś i jego kącik, jego dział muzyczny. Witam dziś w dziale muzycznym. Na początek smutne wieści ze świata muzyki. Otóż parę dni temu zmarł wybitny perkusista Joy Jordison, znany głównie z metalowego zespołu Slipknot. A na domiar przykrych informacji wczoraj zmarł Dusty Hill, basista zespołu ZZ Top, co również jest bardzo przykrą wiadomością, bo jednak zespół ZZ Top to zespół ZZ Top.
A teraz przechodzimy szybciutko do meritum dzisiejszego kącika muzycznego i do miłości, bo mi redaktor Orłoś powiedział, żebym coś o miłości wspomniał, powiedział, no to mówię. Miłość moim zdaniem to takie piękne uczucie, gdy się patrzy na drugą osobę i się myśli, że już tak by można było patrzeć zawsze. Pozdrawiam, Marysię. A przed Państwem Agata Wachowiak w utworze 15 minut szczęścia. Błagam, nie trzymaj mnie w niepewności, bo zwariuję. Reaguję jak na pierwszy dotyk. Bez kitu jestem jak żarzący knot przy końcówce dynamitu. Jak się zbliżasz w środku czuję, że się topię. Powiem ci, kochanie, że mam tak tylko przy tobie. Nie chcę zaczynać nowych relacji. Już koniec, od dziś chcę płonąć tylko przy tobie. Skoro już tyle dziś o miłości mówimy, to wygląda na to, że stara miłość nie rdzewieje, także w kontekście tej miłości ludu do partii. Platforma, jaka platforma, co ja mówię, Koalicja Obywatelska dogania PiS w sondażach. A już się wydawało, że Hołownia połknie platformersów. Natomiast przybył Donald Tusk i okazało się, że ma jeszcze to coś. Po 6 latach od zakończenia rządów koalicji PO-PSL coraz mniej osób pamięta, że to coś to na przykład zdolność do zawierania koalicji z partią, która, choć teraz krytykuje to słowo nepotyzm, mogłaby sobie wpisać do nazwy. Albo że to coś to zdolność do pozwolenia na zwolnienie rzeszy dziennikarzy z telewizji publicznej pod przykrywką outsourcingu. No cóż, Tusk ma na swoim sumieniu parę grzechów, no ma. Może na Nowogrodzkiej powinni się więc zastanowić nad tym, dlaczego polityk, który nie tylko usuwając się z polityki krajowej nie miał najlepszej prasy, ale jeszcze do tego przez ostatnie lata był celem propagandowych armat PiS, przychodzi i nagle zaczyna deptać im po piętach. Czy jakaś refleksja jest możliwa? Oczywiście nie wiem, ale podejrzewam, że większość z Was uważa, że taka refleksja nie jest możliwa. Dlaczego tak myślę? Bo, jak pokazują badania opinii społecznej, Jarosław Kaczyński jest uważany za najmniej inteligentnego z czołowych polskich polityków. I tak pryska czar geniusza z Żoliborza, który chciał być emerytowanym zbawcą narodu. PiS przeminie, ale Polskę zostawi skłóconą z sojusznikami, bezbronną i zacofaną. A Jarosław Kaczyński, zamiast liczyć na to, że będzie zbawcą, będzie się obawiał, żeby w książkach nie pisali o nim per zdrajca. Ważnym etapem na drodze do skłócania nas z resztą cywilizowanego świata jest projekt ustawy o zagranicznym kapitale w mediach, którą zajmuje się parlament, a który prawie wszyscy określają bardzo zresztą trafnie mianem Lex TVN, bo ma służyć zmuszeniu amerykańskiego inwestora do sprzedaży udziałów w TVN. PiS ciuła głosy, żeby ją przepchnąć, bo na Gowina znowu nie może liczyć, niestety. Za to znany z wolnościowych poglądów Paweł Kukiz zamierza poprzeć projekt, bo jak wiadomo, co za dużo wolności, to niezdrowo. Kukiz zgłosił bardzo śmieszną poprawkę, która nawet przeszła, żeby mediów podlegających wykupowi nie mogły kupować spółki Skarbu Państwa. Poseł Kukiz nigdy, szczerze mówiąc, nie sprawiał wrażenia, żeby był dobrze rozeznany w polityce, ani nawet w bieżących wydarzeniach, więc może za pośrednictwem programu WTS mu wytłumaczę. Otóż, kiedy kilka lat temu ówczesny czeski właściciel Radia Z chciał się pozbyć udziałów w spółce, w grze o ich przejęcie były m.in. Agora, czyli wydawca wyborczej, właściciel TOK FM, oraz spółka Fratria, czyli wydawca tygodnika Sieci, portalu w polityce i telewizji w Polsce. Głównym jej udziałowcem jest Grzegorz Bierecki, senator PiS, a głównymi gwiazdami wydawnictwa bracia Karnowscy. Fratria nie miała oczywiście tyle kasy, żeby kupić kilkadziesiąt procent udziałów potężnej spółki EuroZ, ale dostała gwarancje kredytowe. Od kogo? Od PKO SA. Tak, to ten bank, który kilka lat temu został przez PiS znacjonalizowany. Także, panie pośle Kukiz, spółki Skarbu Państwa nic nie muszą kupować. Wystarczy, że jakiejś prywatnej firmie dadzą na to kasę.
Co do Eurozetu, to ostatecznie kupiła go jednak Agora, ale władza do dziś robi jej z tego powodu problemy. O losach Lex TVN natomiast pewnie zadecydują inni, tak zwani wolnościowcy, czyli Konfederacja. Czeka ich dylemat, bo z jednej strony nie znoszą TVN-u, oczywiście, a z drugiej są za nieskrępowanym kapitalizmem. Co ostatecznie zadecyduje? Pewnie to, ile i jakich PiS da im stołków. A w ogóle to, jak się nie uda, to Kaczyński skieruje ustawę medialną do Trybunału Konstytucyjnego i wtedy Julia Przyłębska ugotuje mu, co tylko będzie chciał. Generalnie zachęcam zarówno Jarosława Kaczyńskiego i Pawła Kukiza, a także Julię Przyłębską do oglądania WTS-u, czy to na Facebooku, czy to na YouTubie, zostawiania komentarzy, lajków, subskrypcji i oczywiście do wspierania w telegraficznym skrócie na Patronite. A jak będą mieli ochotę, to mogą nawet zajrzeć na mój Discord. Dla patronów mam dodatek specjalny na profilu na Facebooku, a wszystkim widzom WTS-u mówię: trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Przepraszam, jeszcze oddaję głos na chwilę mojemu alter ego. Orłoś, to, że rząd nie chce wprowadzać ograniczeń dla osób niezaszczepionych, nie wynika z tego, że chce się podlizywać antyszczepionkowcom, bo dba o swój elektorat. Tak samo jest z górnikami. To, że rząd nie chce szybko rozprawić się z węglem, bo niby, jak mówią niektórzy w cudzysłowie eksperci, węgiel jest szkodliwy dla planety, a więc to, że rząd nie chce szybko rozprawić się z węglem, nie wynika z faktu, że nie chce się narażać górnikom. Przepraszam, ale ja nic dziś nie mówiłem o szczepionkach ani o węglu, więc wypowiedź trochę nie na temat. Ja jeszcze nie skończyłem, Orłoś. Nie chcę się narażać górnikom. No i właśnie, przez ciebie, Orłoś, straciłem wątek. A, już wiem. Rząd nie boi się górników. Rząd nie boi się antyszczepionkowców. Rząd jest odważny i myśli długofalowo. Niech żyje prezes, wicepremier Jarosław Kaczyński. Niech się pan, panie prezesie, nie przejmuje tymi sondażami. To są lewackie manipulacje. Amen. Szczęść Boże.